Słuchajcie, Mario tego dnia, w którym to montuję, ma urodziny, więc wpisujcie komentarze z życzeniami urodzinowymi, a ode mnie Mario wszystkiego najlepszego i samych sukcesów przy stole tenisowym. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Aktualnie gram z zestawem bardzo nietypowym, ponieważ gram deską Gevo Balsa 375. Na forehandzie okładzina DHS Gold Arc 5 na podkładzie maksymalnym, na backhandzie Donic Bluefire M2. Jest to zestaw, który właściwie testowałem od roku czasu, mając do dyspozycji naprawdę bardzo dużo okładzin i desek, i ten zestaw idealnie podpasował do mojego stylu gry. U mnie sytuacja była dość nietypowa, bo wróciłem do tenisa stołowego po 4 latach przerwy. Wcześniej grałem deską Grubal plus Butterfly, czyli taką typową deską, i szukałem swojego idealnego zestawu. Przetestowałem różne deski, od drewno po karbon, aż po balsę. I właśnie w balsie znalazłem to czucie, którego chciałem. Deskę mam o szybkości Al+, i nie ukrywam, że to czucie naprawdę jest bardzo, bardzo wysokie w tej desce. Jeśli chodzi o szybkość deski, pomimo tego, że to jest deska All+, przy innych deskach oceniłbym ją jako off-minus. To, co jest fajnego w tej desce, że nawet nie robiąc pełnego ruchu, tylko załóżmy bez nóg samą rękę, to piłka leci rotacyjnie i szybko. Dlatego ta deska bardzo mi pasuje. Jeśli chodzi o okładziny, na backhandzie Bluefire M2 przy układzie 2.0, według mnie jest to idealny układ, bo guma jest ani nie za miękka, ani nie za twarda. Idzie nią pociągnąć spokojnie top spina z pierwszej piłki, a zarazem zagrać bardzo pewny blok. Dlatego gram M2 na backhandzie. Jeśli chodzi o Goldarka na forehandzie, gumę polecił mi Darek Wyciekowski, mój serdeczny kolega, i muszę powiedzieć, że guma jest rewelacyjna. Ze wszystkich gum, które testowałem, muszę stwierdzić, że Gold Arc 5 najbardziej przypasował do mojego stylu gry. Dlaczego? Guma jest dosyć miękka, bo podkład ma 42,5, dzięki czemu możemy zagrać spokojnie, nawet niedokładnie na nogach, możemy wyjść z ściętej piłki z topspinem forehandu. Jest bardzo pewne zbicie, przy serwisie forehandowym możemy dużo rotacji włożyć. Według mnie ta guma jako jedyna ze wszystkich, które gum testowałem, przebija gumę Tenergy.
Jeśli chodzi o sztywność tej deski, jest mi ciężko stwierdzić. Sztywność według mnie jest pojęciem bardzo względnym, także to każdy musi przetestować dla siebie. Na pewno na tej desce bardzo dużo czuć jakby piłkę, która się od niej odbija, dzięki czemu mamy bardzo dobrą kontrolę do gry. Kontrolę tej deski oceniam je skromnie mówiąc 10 na 10. Przy jakby wszystkich deskach, które testowałem, zdecydowanie Gevo Balsa 375 jest deską o największej kontroli. Ciężar deski jest wynosi dokładnie 75 gramów, czyli jest to jedna z lżejszych desek na rynku. Jeśli chodzi o zawodników, którzy mogą grać tą deską, uważam, że jest to naprawdę bardzo szerokie spektrum zawodników. Na pewno tej deski nie polecę zawodnikom grającym zawodowo, czyli od drugiej ligi do góry, bo będą grać tymi deskami bardziej sztywnymi niż ta. Ta deska według mnie daje bardzo duże możliwości zawodnikom, którzy grają amatorsko, maksymalnie do trzeciej ligi. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wybacza bardzo wiele błędów. Tak jak wspomniałem wcześniej, nawet przy niepełnym ruchu, niedokładnym technicznie, nie wychodząc z nóg, umożliwia zagranie rotacyjne, szybkie. Zawodnicy słabsi technicznie mają problem z odbiorem serwisu przy desce wolniejszej. Ten odbiór serwisu na pewno będzie bardzo pewny. Także polecam tą deskę zawodnikom. Załóżmy do trzeciej ligi. Tą deskę odradziłbym, tak jak mówiłem wcześniej, zawodnikom od trzeciej ligi w górę, tym, którzy trenują zawodowo, ponieważ szybkość tej deski może w takim wypadku być niewystarczająca. Jeśli chodzi o wykonanie deski, pokażę do kamery, wykonanie nie charakteryzuje się niczym specjalnym. Jest to deska z balsy plus dwie wkładki karbonu po obydwu stronach, a czy jedna wkładka karbonu po obydwu stronach. Wykonanie jest normalne, standardowe. Jeśli chodzi o elementy, które autodyską gra się najlepiej, myślę, że jest to indywidualna kwestia każdego zawodnika. Dla mnie na przykład najlepiej się gra krótki serwis backhandowy, boczny czy dolny i od razu atak delikatnie topspinowy z nad stołu, no taki delikatny wjazd topspinowy. Na pewno gra się bardzo fajnie przy moim wzroście i mojej masie, a ważę prawie 100 kg i mam 1,90 m wzrostu, bardzo fajnie się gra topspin forehandowy. Co to oznacza? Jak ktoś mi delikatnie piłkę wetnie, no niestety jakby nie mam pełnego ruchu zejścia w dół, tak? Nie mogę technicznie tym uderzeniem wyjść. Przy tej desce, nawet jeżeli pójdzie sama ręka, to piłkę mogę wrzucić. Daje to naprawdę duże spektrum możliwości dla mnie.
elementy, które gra się najgorzej, z pewnością silny rotacyjny topspin z nad stołu z drugiej strefy. Z racji tego, że deska jest all-plusowa, plus nie jest zbyt ciężka, nawet wkładając całe ciało w to uderzenie, piłka nie leci błyskawicznie, jak ma to miejsce przy deskach sztywniejszych i twardszych. Na pewno jest to bardzo dobry zamiennik desek Butterfly'a, jeśli chodzi o szybkość All Plus, dlatego że kontrola w tej desce uważam, że jest dużo większa. Porównując szybkościowo, to deskę porównam do deski Group Bar Plus, czyli naprawdę bardzo popularnej, ale według mnie kontrola jest większa właśnie w desce Balsy z karbonem. Jeśli chodzi o uchwyty tej deski, zacząłem od uchwytu anatomicznego i muszę stwierdzić, że ten jakby uchwyt dla mnie był niekorzystny, był zbyt duży, tak? Przestawiając się szybko, grając załóżmy topspin backhandowy z nad stołu na forehand z nad stołu, miałem problem, ponieważ nadgarstek był lekko wykrzywiony. Aktualnie mam uchwyt flaret, czyli rozszerzający się wraz z rączką. Jest to według mnie idealna uchwyt dla mojej ręki. Zapraszam wszystkich do subskrybowania. Na pewno Darkowi to zwiększy motywację do produkcji kolejnych filmików. Subskrybujcie. Do Patronite'a dla administratora strony ALTS Trójmiasto. Jest to bardzo ważna kwestia dla Darka, ponieważ on to robi z pasji. Nie ma co ukrywać, że z tego nie ma dużych zysków. Ja oglądam ten kanał regularnie, właściwie każdy filmik i bez wsparcia dla Darka na pewno będzie mu ciężko te filmiki kontynuować. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star.